Jeśli jesteś w miejscu, w którym nie chcesz być, to jest dla ciebie nadzieja. Bardzo często w naszym życiu znajdujemy się w sytuacjach, w których nie chcemy być, z których chcielibyśmy uciec. Jak miałem 8 lat, moi rodzice znaleźli się w miejscu, w którym nie chcieli być. Miałem bardzo ciężki wypadek samochodowy, ciężki uraz mózgu. Nie wiem, dlaczego się tak stało. Wolałbym tam nie być, moi rodzice woleliby w tym nie być. Ale to się stało. Kiedy miałem 15 lat, byłem w trudnym miejscu, w miejscu, w którym nie chciałem być. Miałem dużo wyzwań, miałem dużo wątpliwości, niechęci do samego siebie, wręcz depresyjnych myśli, zachowań, myśli o śmierci. Nie chciałem w tym miejscu być. I co jest jeszcze lepsze, właśnie w tych okolicznościach znalazłem się w innym miejscu, w którym nie chciałem być. Zostałem zmuszony przez okoliczności, przez pewne osoby, żeby trafić na ewangeliczny obóz. Kojarzył mi się z sektą, nie chciałem tam być. Ale usłyszałem coś, co zmieniło moje życie na zawsze. Zrozumiałem, że jeśli chcę szukać prawdy, jeśli chcę odpowiedzieć na pytania i wątpliwości, które są w moim życiu, jeśli chcę znaleźć sens mojego życia, to muszę szukać u źródła. Zacząłem czytać Biblię i wiecie co? Potem znalazłem się w jeszcze gorszym miejscu. Tym bardziej nie chciałem tam być. Kiedy zacząłem przybliżać się do tego, jak dobrym można być, kiedy zacząłem zbliżać się do Boga, to coraz bardziej widziałem, jak dużo jest jeszcze problemów we mnie. Coraz bardziej widziałem, ile rzeczy jeszcze potrzebuję zmienić. I byłem w jeszcze gorszym miejscu niż wcześniej. Ale w tym ciemnym tunelu zobaczyłem światło. Starałem się zmieniać sam siebie, starałem się pracować nad sobą, ale to nie wychodziło. Często mimo dobrych intencji krzywdziłem ludzi. Nie umiałem. Albo złe emocje, po prostu negatywne emocje brały górę. I zobaczyłem, że nie mogę zmienić sam siebie. I w tym momencie życzyłem sobie śmierci. Siedziałem na oknie wiele razy. Nie wiem, co na pewno powstrzymało mnie przed tym. Myślę, że częściowo Bóg, częściowo miłość rodziców, częściowo lęk, strach. Pewnego dnia, kiedy kolejny raz myślałem o tym, czy nie odebrać sobie życia i widziałem, że nie jestem w stanie sam zmienić siebie i jeśli moje życie ma być pasmem krzywdzenia siebie i innych, to nie chcę tego życia. Wtedy przyszła do mnie odpowiedź, że to prawda, że nie mogę zmienić sam siebie, że wielokrotnie krzywdziłem innych i być może jeszcze skrzywdzę, że nie jestem w stanie zmienić sam siebie. Ale Bóg może. Chociaż ja nie mam sam siły zmienić siebie, to On potrafi mnie zmienić. Od tamtego dnia zacząłem iść inną drogą, zacząłem poznawać coraz bliżej Boga i On zaczął zmieniać moje myśli, moje przekonania, moje serce, moje zachowania, relacje z innymi ludźmi i uwolnił mnie od myśli o śmierci. Dał mi życie, które jest ciekawe, którym chcę żyć. Więc jeśli jesteś w miejscu, w którym nie chcesz być, to powiem jeszcze raz, jest dla ciebie nadzieja. Niektórzy specjaliści mówią, że pomóc można tylko tym ludziom, którzy tego chcą, którzy desperacko tego szukają. Myślę, że jest w tym dużo prawdy. Więc jeśli dzisiaj szukasz odpowiedzi, jeśli jesteś w miejscu, w którym nie chcesz być, to nie ustawaj. Szukaj dalej, szukaj odpowiedzi. A ja ci chcę zaproponować Jezusa.